Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Motorola W220. Tutaj tak coś w rodzaju Sony Ericssona W220, tak jakby muzyczny telefonik. Ale tutaj raczej nie jest to telefon muzyczny. No chyba, że tutaj głośny to tutaj może być. Ale tutaj nie zobaczymy sobie go wewnętrznie. Tutaj nie mam możliwości go odpalić. Tutaj prawdopodobnie może działać, ale nie mam ładowarki, by go tutaj uruchomić. Tak samo ładowarka uniwersalna mi tutaj wsiadła, więc sobie muszę dopiero dokupić taką ładowareczkę. Ale pewnie tam w późniejszym czasie może uda nam się go odpalić i zobaczycie, jak on wygląda. Tutaj przy ściance widzimy wyświetlacz przedni, który jest tutaj schowany w tej takiej zmaskowane troszkę, wtopione w tą czarną tutaj obudowę. Tutaj oczywiście jest poświetlany, jak tylko jest to możliwe, po włączeniu naszego telefoniku. Na bocznej ściance widzimy otwór na nasze słuchawki 2,5, następnie po drugiej stronie port tutaj ładowania na bolec i na bocznej ściance widzimy również klawisze ściszania i pogłaszania. U samej góry otwory na naszą smycz. Na tylnej ściance znajduje się otwory na główny głośnik, zaślepka zasięgowa i sobie zobaczymy po otwarciu klapki taki dość specyficzny telefonik. Dość ciekawie go widzimy skonstruowali firma Motorola. To nie jest cały, widzicie, połączony wraz z tyłem, że tutaj cały zajmuje, tylko właśnie ścięty i to dodaje takiej troszkę uroku temu modelowi Motorola. Tutaj jeśli chodzi o przód, to naprawdę nie widzimy nic szczególnego, tylko ten otwór na nasz głośniczek od rozmów, napis modelu W220 i klawisze tutaj numeryczno-funkcyjne, dość wygodne i dość dużej wielkości, więc na pewno sobie tutaj będzie pisało się wygodnie SMS-y. No idealny telefonik dla osób starszych, seniorów i nie tylko dla osób starszych. Tutaj sobie spójrzmy na naszą baterię. Jest to bateria BT50, taka jest oryginalna w tym modelu. I tutaj ma informację na tej baterii, jest to bateria, ile ona tutaj posiada mAh. No w tym przypadku tutaj chyba nie jest pokazane, ale została wyprodukowana w Chinach. No i tyle tutaj w temacie. Tu jeszcze mam informację na naszej nalepce, tutaj pod baterią Motorola W220. Tu widzimy e-mail naszego telefoniku i tak wygląda nasz model W220. Tutaj w tym przypadku nie mamy obsługiwanej karty pamięci, więc sobie tutaj nie zaszalejemy z naszymi plikami. No i dobra, teraz sobie tutaj zrobimy demontaż. Tutaj obniżymy troszeczkę na kamerkę. I odkręcimy nasze śrubeczki. Tutaj mamy, zobaczmy, jest jedna, druga, trzecia i czwarta śrubeczka. Ja tutaj się obsłużę Torxem, spójrzmy, Torx 5 T5H. I odkręcamy te śrubeczki, tu jedną. Tutaj dość łatwy telefonik, myślę, że w naprawie. Jak w większości tutaj telefoników z tej epoki czasu. Tutaj 2006 rok. Jak na Motorola, to na pewno nie będzie jakichś większych problemów. Tutaj zobaczymy, jakie by w ogóle rozwiązania wewnątrz tego urządzenia. Tu sobie odkładamy na bok nasze śrubeczki i podwadzamy na cały tutaj tylny korpusik wewnętrzny. Tu musimy wjechać sobie, spójrzmy, pod spód i wyciągamy go z wszystkich stron. To sobie zawsze najlepiej tutaj zaczynać od samego dołu, bo jest najwygodniej. I jedziemy do samej góry, robimy to samo z drugiej strony. Jest. Tu już mamy korpus poprawnie wymontowany i w korpusie znajduje się zaślepka naszego zasięgu, złącze naszej baterii. Tutaj jest fajnie pomyślane, no fajnie, że tutaj widzicie jest wymienne i wibracja. Kładziemy sobie na boku. Teraz sobie jedziemy dalej z kolejnymi elementami na płycie głównej.
Tu jest ta taśma główna naszego otwierania naszej klapki. I tu już widzimy naszą płytę. Tutaj w tym przypadku nie ma żadnych śrubeczek, które by tutaj blokowały naszą płytę, więc sobie podwadzimy, myślę, że gdziekolwiek sobie podwadzimy, tak będzie dobrze. Tutaj nie ma jakichś tutaj specjalnych blokad, które by blokowały nasze elementy. I tutaj jest podobne rozwiązanie jak w Motorola, pamiętam, w V3, tutaj jeśli chodzi o ten zasięg. To żeby go odpiąć, tu mamy blokady, tu jest jedna. Tu jest druga, więc sobie odpinamy je z dwóch stron. O, i udało się z jednej strony i teraz z drugiej strony. Taka dość specyficzna ta antenka z zasięgów tej Motorola. Tutaj jest jeszcze głośniczek główny, który też możemy wymontować. Tutaj tak on wygląda. Dość tutaj dużej, sporej wielkości w tym urządzeniu. Kładziemy sobie za koleją, by nam się wszystko tutaj nic nie pomyliło później przy naszym montażu tego urządzenia. Tutaj zobaczmy, wszystko jest spełnione z płytą główną. Nasze słuchawki, ładowanie tutaj slot karty SIM. I jeśli chodzi o membrankę, tutaj możemy sobie podwadzić i wyciągać wszystko. Tutaj nie ma żadnego problemu, tutaj w łatwy sposób. Jest to wymienna opcja w tym urządzeniu. Nakładka naszej klawiaturki, tu jest wypadła nam nasza jeszcze płytka, która jest wymienna w prosty sposób, płytka naszych klawiszy bocznych. Teraz sobie przeskakujemy i demontujemy naszą górę w tym telefoniku. Tu jest jedna, druga śrubeczka. Tu sobie odkręcamy te dwie śrubeczki. No i myślę, że są tego samego rozmiaru, więc sobie tu nie pomylimy z tamtymi, ale lepiej tutaj odłożyć te śrubeczki za koleją tutaj gęsiego i tu mamy pewnie drugie, kolejne, tak jest. Tu jest jedna i tu jest druga, odkręcamy sobie, to jest wszystko tym samym tutaj torksem, więc nie musimy nic zmieniać. I teraz, żeby to podwadzić, tutaj widzę jakiś jest otwór, którym chyba się posłużymy z tej strony, ale lepiej tutaj nie szaleć bardzo gwałtownie. To jest, tutaj możemy sobie wjechać i sobie idziemy z jednej strony i to samo zrobimy z drugiej strony. Przejdziemy sobie na drugą stronę i już jest. Tutaj spójrzmy sobie, właśnie widzimy teraz ten wyświetlacz przedni, tu jego elementy i tylko tyle możemy tutaj zobaczyć. Widzicie stan naszej baterii, nasze wiadomości, czy w ogóle jakaś wiadomość doszła. Tutaj wtedy, teraz to wszystko widać. Tutaj wtedy się wszystko poświetla, kiedy właśnie doszła na wiadomość. I tu jeszcze inna opcja, nie wiem, chyba może wyłączyć telefoniku, to naprawdę nie mam pojęcia, ale dość tutaj ciekawie to wszystko wygląda w tym modelu Motorola. Tutaj odłączamy naszą główną taśmę. Tasiemkę odłączamy. Odkładamy na bok. I wyciągamy nasz wyświetlacz tutaj wraz z tą mini płytką i innymi elementami na niej. Tutaj głośniczek, widzicie, jest połączony wraz. Tu jest głośniczek od rozmów. Chyba jest. Tak jest, on jest tutaj lutowany. Spójrzcie, po drugiej stronie. Jest lutowany z tą płytką, więc musimy tu lutować go, jeśli chcemy go wymienić. Głośniczek od rozmów, tutaj rameczka, która wzmacnia naszą tutaj płytkę, która jest klejona wraz z wyświetlaczem. Ja tego już nie będę tutaj, już nie będę tego wyciągał, nie ma takiej potrzeby, ale widzicie jak to wygląda. Tutaj tak wygląda ten demontaż tej Motorola W220 z 2006 roku. Nie są takie trudne, jak widzicie, i sobie myślę, że każdy sobie z Was tutaj poradzi z takim tutaj demontażem. Ja szukam właśnie ściereczki jakiejś z mikrofibry, no bo chcę już przetrzeć nasz wyświetlacz. Tutaj przecieramy wyświetlacz z ewentualnych brudów, kurzów i innych bebechów, zanieczyszczeń. Zakładamy to z powrotem na swoje miejsce. Tutaj
są wytyczne. Zakładamy to. Tutaj nam troszkę coś blokuje, ale nie wiem co za bardzo. Ale chyba już jest git. Zobaczymy sobie, jak to wygląda po drugiej stronie. Jest dobrze. Tutaj musi wszystko fajnie wchodzić. Mocujemy z powrotem naszą tasiemkę na swoje miejsce. Tak. Tu mamy głośniczek od rozmów. Jest wszystko na swoim miejscu, tak jak być powinno. Zakładamy z powrotem naszą tutaj przednią tutaj obudowę. Tylko tutaj widzimy blokady są z tej strony. My może nałożymy sobie te blokady na swoje miejsce. Może nam się to udaje przymocować. Tutaj wsuwamy do końca. O. Jest. Tak samo robimy na samym końcu. No, wszystko udało się tutaj, widzę, pomyślnie. Nie było żadnych problemów. Telefon, jak widać, jest dość łatwym modelem. Przykręcamy wszystkie 4 wcześniej odkręcone śrubeczki. No widzę, że dość ciekawa Motorola. Motorolka miała dość sporo tej modeli podobnych. Z tego właśnie okresu czasu. Wydawało się właśnie, że nie, ale jak tak spojrzałem na wszystkie modele, które właśnie były produkowane przez Motorola, to naprawdę masa. Tak samo Siemens, tak samo było dużo tych modeli. Wydawało się, że mało, ale też była masa tych modeli. Dużo właśnie modeli było nieznanych. Może nie wypuszczone nawet na rynek polski. Tutaj zakładamy tą zaślepkę. Zakładamy zaślepkę. Najlepiej ją podkleić później tutaj, żeby się mocniej trzymała. Tutaj były zaślepki jeszcze, ale ich nie ma w tym przypadku. Zamykamy, odwracamy, zakładamy naszą nakładkę klawiaturki. Jest. Później na naszą płytę tutaj będziemy mocować nasze wcześniej odłączone elementy. Tutaj głośniczek. On był chyba tak z tej strony. Tu jest on złącza. I druga strona tutaj mocująca. Tak, to było tutaj. Mocujemy na swoje miejsce. O, fajnie nam naszło wszystko. Tutaj ten element zasięgowy, ta tutaj obudowa, blokuje nam drugi element plastikowy połączony z głośnikiem, no i wszystko jest tu jedną całość. Ta antenka zasięgowa jest taka trochę śmieszna, tu jest połączona wraz z stykiem w środku. Zakładamy z powrotem naszą płytę na swoje miejsce. Tutaj najlepiej oczywiście z boku, by nam fajnie weszło na bok. Tutaj musimy odchylić sobie naszą tasiemkę. Zakładamy swoje miejsce, tutaj mocujemy naszą taśmę. Tu jest wszystko tak, jak być powinno. Zakładamy z powrotem naszą płytkę. Ona chyba była z tej strony, ale było na odwrót, bo widzę, że tu jest taki szpic mi. Może na odwrót. O, chyba tak to powinno wyglądać. Sprawdzamy, czy stykają. Jak stykają, to jest fajnie. Tu już wszystko jest. No i zakładamy ten nasz cały tutaj tylny korpusik. Tutaj widzimy blokady, więc sobie pierwszy zakładamy od góry. Nie, coś pomyliłem. Z drugiej strony to musi iść. Ja ci nie mogę. Tutaj z tej strony to musi być. Tak jest. A ja kładę z drugiej strony. Tutaj wbijamy delikatnie.
O, wbijamy z tej strony tutaj dwie główne blokady. Tutaj mocujemy na zatrzaskach, sprawdzamy od razu, czy klawisze działają prawidłowo, jeśli działają prawidłowo, to jest OK. Później przechodzimy sobie dalej, no i tu widzicie, teraz możemy sobie już przykręcić ostatnie śrubeczki, które zostały wcześniej odkręcone. Zakładamy z powrotem naszą bateryjkę. I to wszystko na dziś, jeśli chodzi tutaj o prawidłowy demontaż i montaż tej Motorola W220 z 2006 roku. Dość ciekawy tutaj model Motorola i dość ciekawie się tutaj go demontuje i montuje z powrotem. No, myślę, że na pewno sobie poradzicie tutaj w domowym zaciszu bez problemu z tą Motorolą, tym modelem od Motorola. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspieracie mój film oraz mój kanał. Cześć.